300 słonecznych dni w roku, 13 plaż i 14 miejsce w rankingu najdroższych miast na świecie. Poznajcie Tel Awiw. W 1930 roku żydowscy niemieccy architekci stworzyli formę architektoniczną zwaną dzisiaj Bauhaus. Tel Awiw ma największą na świecie kolekcję budynków Bauhaus i została ona wpisana w 2004 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rezydencja Bauhaus, którą widzicie za moimi plecami, powstała w 1935 roku. Wtedy był to adres bardzo prestiżowy, pod którym mieszkali tylko politycy i ambasadorzy. W latach 80., kiedy ulica Hayarkon, na której się właśnie znajdujemy, straciła swój prestiżowy charakter, wielu najemców po prostu opuściło budynek. Wtedy firmy zewnętrzne zdecydowały się na odrestaurowanie istniejących 4 pięter i dobudowanie kolejnych 5, ale w bardziej nowoczesnym stylu. Obecnie ten budynek i mieszkania w tym budynku są najdroższe i najbardziej pożądane w całym Tel Awiwie. To jest właśnie Tel Awiw. Plaża dla osób homoseksualnych, kawałek dalej plaża dla psów, a 100 metrów dalej plaża dla osób religijnych, czyli jest miejsce dla każdego. Za mną widzicie plażę dla homoseksualistów. Oczywiście jest to plaża, na którą każdy może przyjść, ale zazwyczaj właśnie społeczności LGBT przychodzą właśnie tutaj. To jest ich ulubione miejsce relaksu, więc bez tolerancji wstęp wzbroniony. Plaża ta zazwyczaj oznaczona jest tęczowymi flagami. Dzisiaj ich nie ma, nie wiem z jakiego powodu. Może chodzi o jakieś sprawy związane z wirusem, z kwarantanną. Mam nadzieję, że jednak niedługo wrócą na swoje miejsce. Tel Awiw jest zresztą uznany za najbardziej przyjazne środowiskom LGBT miasto na świecie. W konkursie organizowanym przez American Airlines i GayCities.com internauci z całego świata mieli okazję głosować i wybrali właśnie Tel Awiw jako najbardziej rekomendowane, najbardziej przyjazne miejsce dla środowisk LGBT. O plaży dla psów opowiadałam Wam już w oddzielnym odcinku, ale teraz macie okazję zobaczyć trochę bardziej z bliska, jak to wygląda. Co prawda psów nie jest aż tak dużo obecnie, bo jeszcze nie jest aż tak wielu ludzi na plażach z powodu wirusa, ale zobaczcie, po prostu niesamowita radość. Mur, który za mną widzicie, oddziela plażę dla osób religijnych. Jest on też takim zabezpieczeniem, żeby za dużo wścibskich gapiów się tutaj nie zbierało. Na plaży tej nie mogą przybywać równocześnie mężczyźni i kobiety, więc są wydzielone dni w ciągu tygodnia, kiedy to kobiety mogą przychodzić na plażę i wydzielone dni dla mężczyzn. Jeden dzień w tygodniu, czyli sobota, szabat, jest dniem, w którym w ogóle na plażę udać się nie można. Znajdujemy się na Banana Beach, czyli jednej z moich ulubionych plaż w Tel Awiwie. Ogólnie najspokojniejszej, ale chyba nie dzisiaj, jak macie okazję usłyszeć, może dlatego, że jest piątek. W każdym razie, jeżeli chcecie właśnie poczytać książkę czy pomedytować na plaży, to Banana Beach będzie zdecydowanie najlepszym wyborem. Oprócz tego znajduje się też tutaj szkoła surfingu, a w piątki odbywają się występy na bębnach na żywo, podczas których możecie usłyszeć najlepszych muzyków z całego Izraela.
bardzo smutnym miejscu w Tel Awiwie, mniej więcej 150 metrów od miejsca, w którym teraz siedzę. 4 listopada 1995 roku wydarzyła się tragedia. Na tym placu, który wtedy nazywał się Placem Królów, został zamordowany minister do spraw przestępczości Itzhak Rabin. Zamordowany został przez ultraprawicowego nacjonalistę Yigala Amira, który w geście sprzeciwu wobec pokojowej względem Palestyńczyków polityki Rabina postrzelił go dwukrotnie. Itzhak Rabin dążył do porozumienia izraelsko-palestyńskiego, głosząc hasło Ziemia za pokój, zwłaszcza wobec porozumień w Oslo, które miały być podstawą prawną do stworzenia autonomii, do powstania autonomii palestyńskiej. Yigal Amir podczas procesu sądowego tłumaczył się, że kierowały nim przesłanki religijne, które zezwalały mu na zabicie zdrajcy Izraela. Został on skazany na dożywocie, a Plac Królów dzisiaj nazywa się Kikar Rabin, czyli z hebrajskiego Plac Rabina. Zresztą od czasu zamachu Kikar Rabin stał się bardzo popularnym miejscem, jeśli chodzi o demonstracje, więc jeżeli organizowane są jakieś protesty w Tel Awiwie, to zazwyczaj organizowane są właśnie tutaj. O prawa zwierząt, o prawa kobiet, o prawa pracy, o ceny w Izraelu, kosmiczne ceny. Właśnie te wszystkie demonstracje odbywają się na Kikar Rabin.